Nazywam się Józef Przedpełski. Nazywano mnie jednak Sławkiem. Tak wolała moja mama. Urodziłem się 8 lutego 1921 roku. W tych dniach skończę 95 lat. Wojna to jest, proszę pani, głód i zimno. To są dwie dolegliwości, które dotyczą właściwie wszystkich. Wyszedłem zza ostatniego budynku, to zobaczyłem płonącą wieżę Zamku Królewskiego. No, to już nie chcę mówić, jak to przeżywałem. To się przeżywa przez całe życie. No i tak się zaczęła wojna. No. Jak można wyruszyć z kompanią wojska w drogę, nie mając żadnego zaopatrzenia? Przecież co najmniej 3 dni trzeba iść do tej Warszawy, albo myśmy jeszcze i nocami szli. W 1945 roku wyszedłem z Berlina z obozu pracy. Szedłem z żoną i z 3-tygodniowym dzieckiem. Musiałem z Berlina tutaj wrócić do Łodzi. Nie było wtedy szybkobieżnych pociągów. Jak one się nazywają teraz w Polsce? Pendolino. Pendolino. Nie było Pendolino, tylko piechotą się szło. A że po drodze chcieli żonę zgwałcić, to już inna przygoda, ale tak było. Siedziałem na barykadzie i te bomby na mnie spadały. Ja przecież widziałem twarz tych pilotów. I ja patrzyłem na te bomby do ostatniej chwili, aż one upadły na ziemię. I widziałem te bomby, ja nawet widziałem, jak się te klapy otwierają po 2 stronach kadłuba. To przez rok pierwszy po wojnie to mnie się dosłownie codziennie, co noc mnie się śniło. Wynająłem resorkę jakąś taką i zawiozłem żonę na Bednarską, nie wiedząc, czy tam dom stoi w ogóle. Wszedłem na pierwsze piętro, zapukałem i drzwi mi otworzyła moja mama. No i to był koniec tej podróży.